No dobra. Gdzie mam ten czat jeszcze? Tu mam czat, dobra. W razie czego czat będzie. Dobra. Nie wszystko widać. Dobrze. Dobra. Okej, to ja to chyba wszystko jestem gotowy, także myślę, że możemy zaczynać. Jest 18:33, więc trochę po czasie i coś mi się tu kurczy podpina. Jakieś sygnały dostaję. Aha, to chyba ten napęd. Coś nie styka. USB. Dobra, to może do innego portu go podepnę. O. Dobra. Zobaczymy teraz. Czy będzie dalej tak klikało? Dobra, ja sobie tu łączę grę, także no witam w takim razie na kolejnej tutaj kolejnym live'ie przy okazji tej serii HP Stream, który realizujemy od jakiegoś czasu, no, od dłuższego w sumie można powiedzieć. No i co, no i dzisiaj się spotykamy tutaj po raz kolejny. Można powiedzieć, że tym razem kurczę była znowu przerwa nieplanowana, taka dłuższa i niestety wyszło jak wyszło, że no nie było nas znowu jakiś czas tutaj na kanale, jeśli chodzi o właśnie tą serię z Harry'ego Pottera. Ale co, no postaramy się teraz może to nadrobić przy okazji właśnie dzisiejszej transmisji. Na razie jak widzicie jestem sam. Michał tutaj pisał, że ma problemy z prądem, więc zobaczymy, czy uda mu się to rozwiązać jakoś szybko. No po prostu będziemy sobie lecieć tak żeby nie przedłużyć, no to będziemy sobie po prostu tutaj przechodzić dalej, tak? Ogólnie, gdyby tutaj był Michał, to by na pewno to powiedział może od razu. To by jeszcze on słyszał, ale jak go nie ma, no to i tak to powiem, może powtórzę potem mu, albo zresztą jak zależy kiedy tutaj dotrze. To generalnie teraz sobie tutaj będziemy grać właśnie w Insygnię dalej w naszym ciągu, a o 19, czyli już za 24 minuty, także nie ma dużo czasu specjalnie. Sobie zrobimy małą przerwę w grze i sobie przejdziemy do tej transmisji i z Gameplay Showcase 2 z Hogwarts Legacy, jak to jest nazwane. O 19 się to rozpoczyna, więc sobie wtedy przejdziemy, no i sobie zobaczymy to od początku do końca, no i potem jeszcze powrócimy sobie na jakieś, nie wiem, godzinkę, może trochę więcej do gry i taki jest ogólnie plan. Może jakaś przerwa jeszcze taka mała w trakcie wypadnie, no żeby trochę powiedzmy, nie wiem, zabrać sił, można tak powiedzieć. No dobra. Jezu, ja naprawdę nie pamiętam, gdzie myśmy byli. My chyba... Czy to jest historia, czy to jest jakiś quest? Ja tu spróbuję jak najwięcej teraz zrobić w ten czas, co nam tu został, żeby potem może przy okazji, jak sobie wrócimy, to wrócić do jakichś tam... Znaczy to przejść do jakichś ciekawszych elementów, powiedzmy, bo to na razie to nic specjalnego się tu chyba nie będzie działo.
A o samym Hogwarcie to myślę pomówimy sobie już po tym streamie. Miejmy nadzieję, Michał wtedy dotrze. To będzie około za jakąś godzinę, nie? Tak by wychodziło mniej więcej. Dobra. Aha, dobra, to mogę jeszcze inne zaklęcia co mnie rzucać. Tylko jakie się... O, tak się wybierało, dobra. Okej. Sobie zapomniałem, że mam poza Expulso są jeszcze inne zaklęcia, z których można korzystać. O, nie za bardzo z tego. Ale to się chyba... Aha, dobra, bo to się już można zmieniać, dobra, klawiszami od 1, 2, 3 czy tak dalej. Dobra, będę chyba ich przebiegał, no. Zanim dobiegnę do jakiegoś sensownego punktu, to miną wieki. Okej. Dobra, gdzie tu znajdę schody? Tu są schody, to szybciej by było, gdybym poszedł wtedy w lewo. A, dobra, więcej jest źle jeszcze. Teraz na to dopiero zwróciłem uwagę, wybaczcie, ale się chyba... No tak, dobra. Gra się renderowała w 4K i dlatego... Okej, obraz był taki. Teraz na to zwróciłem uwagę, szczerze mówiąc, to jeszcze chyba będę mógł zmienić. Jasność. Nie, to chyba muszę wyjść z samej gry. Aj, bez sensu. Trochę. Dobra, zrobię tę misję do końca. O, chyba tutaj się nie wychodzi. Zrobię tę misję już do końca. Wtedy to przeskaluję. To jest chyba misja jakaś taka poboczna, mi się wydaje. Albo za Dinem ganiamy? Nie wiem, jak może do pierwszego save'a. Jest checkpoint? Znaczy, nie ma żadnego obiektywa. Więc wracam i nie wiem co robię. Porozmawiajmy z Dinem, Okej. co się dzieje w Hogwarcie. Ten goblin może nas poznać, to niebezpieczne. Nie mamy żadnego innego planu, prawda? A tak może się chociaż czegoś dowiemy. Okej, dobra, oni są tam. Czyli to jest misja główna, dobra, to ja teraz sobie wyjdę. W ogóle my źle poszliśmy wtedy, bo trzeba było iść tam. Bez sensu trochę też zrobiłem. Dobra, lepiej późno niż wcale. Opcje wyświetlania, no właśnie w 4K mi się tu renderuje z jakiegoś powodu. Okej, dobra. Kurczę, ja nawet specjalnie nie zauważyłem różnicy wydajności, nie? Tak, ta gra jest mało wymagająca, gdyby było coś czuć, coś bym odczuwał, to bym od razu zwrócił uwagę, a tak to wszystko wyglądało, że normalnie się działo tutaj.
Dobra, ale teraz już jest. I my teraz dziwne, bo musimy iść tam. I potem oni tutaj będą sobie szli. To jest strasznie dziwne. Że ja muszę teraz takie kółko zrobić bez sensu trochę. Ale no dobra, to przebiegnijmy się po prostu. Że nie będę zbytnio z nimi tutaj nawet próbować walczyć. No i to tylko żeby omijać. No i po prostu sobie wrócimy, no bo innej opcji nie ma. Tak te misje są skonstruowane nieszczęśnie. Szczerze mówiąc, lepiej to wypadało w Zakonie Feniksa niż tutaj, gdzie żeby załadował się dalszy ciąg, jakby to co musisz robić, to musisz przebiec się w kółko. To jest mega dziwne. No ale dobra, no. Może będę tego Petrificus Totalus na nich rzucał, chociaż to ich tam zamrozi na chwilę, zawsze. Drętwota! Dobra. Szybko sobie pójdźmy na lewo teraz. Cały czas tutaj patrzę na zegarek, więc mam nadzieję, że nie przegapię tej godziny, kiedy to się zaczyna. Postaram się jakoś tak parę minut przed już tutaj sobie to wszystko przygotować. No i teraz wychodzimy tutaj i trzeba teraz się wrócić chyba jakoś, nie wiem. Trzeba się... Czy górą? Dziwnie to jest pomyślane, no jak mówiłem, to... Ja szczerze mówiąc, grając w tą grę... Porozmawiajmy z Deanem, może wie co się dzieje w Hogwarcie. Ten Nie mamy żadnego innego planu, prawda? A tak może się chociaż czegoś dowiemy. grając w tą grę jakoś za młodu, jak to mogę powiedzieć. Jak dzieckiem jeszcze byłem, to jakoś na te misje się tak nie zwraca uwagi na to, jak są one w ogóle skonstruowane, tak jak tutaj to wygląda. A teraz jak dostrzega się to wszystko, to tak boli. O, jesteśmy już blisko nich, no i nie jesteśmy przecież, no jeszcze musimy przebiec z powrotem mapę, no. Nawet się... O, tutaj zablokowane jest, super. Nawet oni się tam teraz nie pokazali, nie? Że w ogóle idą w tamtą stronę, więc równie dobrze mogą iść tam, chociaż wydaje mi się, że to jest mimo wszystko jedna ścieżka. Mam nadzieję, bo nie chce mi się znowu, nie będzie mi się chciało znowu potem wracać. Jeszcze tak to pomyśleli, że poblokowali parę przejść, że trzeba naprawdę no tą dłuższą wybrać, no żeby specjalnie przedłużyć tą sekcję. Dobra, Petrificus Totalus, na nich i lecimy. Już prawie jesteśmy tu. O kurde, tam jest mocne. Nawet dwóch. Ciekawe, czy... Myślałem, że zadziała na dwóch naraz. Zgęcienia nie ma tak fajnie. Nie ma tak łatwo.
Kurde, no nie pamiętam, żebym mnie aż tak backtrackował. Kiedy grałem, mówię, pierwszy raz, to... Że ten save tak się dziwnie zapisał, że w tym akurat miejscu. O, i teraz nic to nie da, nie. No nie, serio? Tam trzeba było? Jezu, to bez sensu. Kompletna strata czasu. Chyba, że ich wszystkich trzeba... Trzeba po prostu... No... Zaciukać. No to mega dziwne jest, kurde, jak to działa w ogóle? Słona, dobra. No. Może jednak w drugą stronę poszli, ale no myślałem, że to jest jedna ścieżka tylko. Teraz tak cicho się zrobiło w dodatku. Wszystkich wybiało. A najlepsze jest to, że w sumie gonimy teraz tego Dina i tego goblina, nie pamiętam jak się nazywał teraz. Nie potrafię sobie przypomnieć. Gonimy ich, ale oni chyba i tak nie dadzą się złapać. W sensie będziemy za nimi ganiać, ale chyba i tak ich tu nie dogonimy. No zawsze krok przed nami. O, jeszcze te super, których nie da się załatwić. Nice. Inferiusy chyba tak to się nazywa. Chyba Inferiusy, no. Dobra, chyba tędy. Mam nadzieję. Teraz tutaj? Nie. Aha, tam chyba. Nie widzę tu specjalnie wyjścia. Uda nam się! Drętwota! Ty, no gdzie teraz to? Czy oni się tu będą respić cały czas teraz? Wszędzie jest ta siatka, znaczy ten... No, jak stał, tak stał. Tutaj jedynie co? Niby się da.
ale nie za bardzo, bo jest tutaj próg. Jest tu krawędź, której nie da się przeskoczyć, bo w tej grze się nie skacze. Hmm. I co, znowu muszę się wrócić? Serio? Nie, bo to ustawienie tutaj to ma sens w przypadku, gdybyśmy zaczynali odtąd i po prostu szli tam. To ma sens wtedy. Niemożliwe. Dalej jakby się staram tutaj w tą stronę myśleć, że ta gra pierwotnie chciała mnie wysadzić, tylko nie wiem, czy tam poprzednim razem skończyłem po prostu w takim miejscu, że wybrała akurat to, żeby mnie ponownie tam zrespić, czy co? I dlatego tak teraz dziwnie tutaj, no, backtrackujemy sobie cały czas. Właściwie nie dochodząc do niczego sensownego. Hmm. Mogło tak być. A druga opcja, ta bardziej idiotyczna, to po prostu to, że tak ten system działa, że trzeba się wracać. Ale mówię, to ktoś tu musiał być bardzo dziwny, gdyby na takie coś wpadł. Więc nie chcę myśleć w tym kierunku. No trzecia opcja jest taka po prostu, że się misja spaprała, w sensie się skrypty nie odpalają, jak tam po prostu jestem w którymś miejscu po prostu się nie odpala odpowiedni skrypt i dlatego. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze raz przejdę. I tak chyba na więcej tutaj nie starczy nam czasu. Także nawet jak tutaj się nic nie uda, to po prostu wyłączę i nie wiem, spróbujemy potem jeszcze raz. Mam nadzieję, że wtedy się już to normalnie tu uda. Już teraz w ogóle się ta scenka z tym linem nie odpala, że oni sobie tam idą. Więc jakby w ogóle ta misja się nie działała teraz. Może się nie odpaliła. Chociaż wam to wspominał, nie? Dialog swój tam poprowadził, także częściowo powiedzmy się odpaliło. No nie wiem, zobaczymy. Teraz to już dobiegam do tego punktu. Szkoda, bo takie zmarnowane 24 minuty w sumie na niczym, bo tutaj tylko się wychodziliśmy i tyle, nie? No, chyba tak. Pamiętam, że tutaj się dochodziło, a potem tak teleportowało na drugą stronę magicznie. Teraz po prostu się tu nic nie dzieje, więc chyba wydaje mi się skrypt nawalił po prostu. I jak jeszcze spróbuję załadować ten save, zobaczymy czy będzie tak samo. Tutaj, ale to dziwne miejsce jest naprawdę wybrane, żeby akurat tutaj nas spiło. No nie wiem, dobra, już nie będę może. I tak tego nie będę w stanie do końca przejść, żeby się wyrobić w czasie. To po prostu sobie zostawimy na później jeszcze. Okej. Dobra, przenoszę sobie ekran tutaj z streamem utwórców. O Jezu. Może jednak nie przeniosę, bo coś mi się tu zacina ta strunka. Dobra.
Hmm. Daję na pełny ekran. Dobra, i co my mamy w opisie? Co dzisiaj będzie pokazywane? Joint Game Director Alan 2, System Designer Mackenzie Toner, Committee Manager Chandler Wood, and Special Guest Committee host Ben Snow in this all-new look at Hogwarts Legacy. In this gameplay showcase, our hosts will take you through a new look at broom flight and traversal, advanced combat, and an introduction to the Room of Requirement. Czyli latanie na miotle, tutaj zwiedzanie pewnie będziemy poza tym razem Hogwartem, sobie te miejscówki oglądać. No, bardziej zaawansowana tutaj walka, to jest ciekawe, bo przy okazji poprzedniego showcase'u już tam trochę musnęli te pojedynki czarodziejów, bo właściwie to tam tylko to byli w stanie pokazać. I jeszcze wprowadzą, znaczy coś tam pewnie zatyzują odnośnie pokoju życzeń. No pewnie coś małego pokażą jeszcze. Jeśli o to chodzi. No to też jestem ciekaw. Ogólnie te showcase'y moim zdaniem to bardzo spoko pomysł, żeby tej grę promować. Tak co miesiąc taki jeden showcase organizować to spoko, bo się pamięta o tej grze dzięki temu i można jakoś umilić sobie wyczekiwanie, nie? Zawsze na propsie takie coś. Dobra. Się powinien stream zacząć właśnie teraz, bo mam u siebie 19. To pewnie będzie jakiś zapis, tylko puszczony na żywo. Tak podejrzewam. O, jeszcze 5 minut. Kurczę, może bym zdążył wtedy tamten etap przejść.
Dobra, to mamy, została nam jeszcze minuta tutaj do rozpoczęcia tej transmisji. No i co mogę jeszcze powiedzieć o grze? Ogólnie gra już weszła tutaj, ma status gold, jakby, że to znaczy ogólnie już prace zostały takie główne zakończone nad samą grą i jest praktycznie gotowa, żeby wejść na rynek. Tylko tutaj trzeba gwiazdkę dosyć dużą dać, bo nie będzie to jakby równoległa premiera dla wszystkich. Co prawda konsole, te nowe PlayStation 5, Xbox Series i PC-ty dalej jakby tutaj przystałem przy tej samej dacie, jaką jest 10 luty, ale stare konsole i Switch zostały przesunięte w czasie o parę miesięcy. O tym pewnie się tutaj dowiemy, znaczy pewnie o tym wspomną w tej transmisji. O, czemu mi się arabskie napisy w ogóle tutaj chcą uruchomić? Polskie spróbujemy. Są chyba natywnie budowane. Więc trzeba korzystać jak są. Hey everybody, welcome to the Hogwarts Legacy Gameplay Showcase. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and I'm honored to introduce you to our panel today. First up, we have community guest host, Ben Snow. Oh my god, I can't believe this is happening. Thank you so much for having me. And from the Avalanche team, we have game director Alan Tu. Hello, everybody. And systems designer Mackenzie Toner. Hi. And finally, just off screen capturing gameplay for us, Andrew Coram. O, Today, we'll be grana. giving you a taste of the open world via Broom Flight, a deeper look at combat using the Dark Arts Battle Arena, and a look at your personalizable home within Hogwarts, the Room of Okay. Requirement, where we may even see some beasts. And we're starting right where we left off in our last gameplay showcase, just outside Hogwarts, which I love that you can walk out of the castle after walking through everything, and then just come out here and take off on your broom out into the open world. And Alan, I know that's something that you particularly like about Hogwarts Legacy too. Yeah, I'm a big fan of just being able to hop on the broom and, and go anywhere. There's something about kind of like the sensation of everything being open to you, and just I love the proximity that I can get to things. I love flying close. O, to the chatka ground. Hagrida. And I kind of wanted to talk Spoko. about it just because I feel like you know, the brooms are fun for me, not just because of all those feelings of exhilaration, but because Może nie they're była w not sumie just, chatką I Hagrida have a wtedy. broom Nie wiem and ile it's Hagrid done. miał lat, bo to I jest actually kind of like przecież some of the mechanics in it. So you can ile? you see in the 100 lower lat right przed there's a Harrym? meter there, and occasionally as Andrew's kind of flying up or flying down, you might notice it draining or not. And this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out. You know, we're not at the 3,000 yet. We're at we're at the 11. So Oh my goodness, I'm just so speechless right now because this is just so beautiful. The world just looks so. By the way, the broom, is that like the only one, or can you like upgrade that broom to go faster? Yeah, so we have a shop in Hogsmeade, actually a broom shop. And Oh. so that sells a variety of different brooms. And it was important to us that the player could customize themselves based on their own aesthetic. So they're purely cosmetic, but if you talk to the shopkeep and help him out, he'll actually sell upgrades. yeah, and those upgrades will make it so that where normally the broom you can only fly, you can only go at max speed. It's kind of like a turbo meter down there. You can only go at max speed without the meter going down, kind of closer to the ground. And as you raise into the air, you'll notice the meter drop. And so those upgrades will allow you to increase that distance from the ground
and the broom owner at the sporting goods store in Hogsmeade is trying to perfect the broom and get better at it and know it better, and you can participate that and get better and better brooms through that. And I love that mechanic encourages you to actually explore the world and kind of stay close to the ground. It's not just a travel mechanic, point A to point B. You're not just flying high over everything, although it is beautiful, something I really love doing, but as well, there's lots to explore on the ground, and so kind of keeping you down at the ground level. And to me, it feels like it's got this kind of surfing vibe over the. Oh my God, like I'm just like I want to snatch the controller from Andrew right now because I want to go to the mountaintop, I'm going to that forest and to that hamlet. No, w górę, jak Death Stranding. How it's called? I think that's what it is. No, it's awesome. We're actually gonna land here, and I feel like that you call it a hamlet is just perfect, just because that's what we refer to it as. And so we all know from lore that Hogsmeade is the only all wizarding village within Britain, but we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and to kind of populate the landscape, so it's not just kind of barren as you leave out this direction and that direction. And so we just imagine these different dwellings, these different smaller locations that wizards might live in out in the Scottish Highlands. And so it's those, and so we refer to those as hamlets, and they're opportunities to learn those wizard stories, how those different locations have kind of like. No, pewnie tutaj będzie trochę tych questów pobocznych. At Hogsmeade and Hogwarts, and so they're both quest opportunities out here and a chance to kind of get to know more of the area, even beyond Hogwarts and Hogsmeade that we've already experienced. And you'll also notice on the mini-map like lots of little icons, and each one of those represent gameplay in the hamlets that you can participate No, in. znajdźki, te takie miejsca pewnie do odkrycia. Or different secrets that exist. Typowe, nie? Each one of those icons are different opportunities for gameplay. And you'll notice that same thing as we venture out into the open world as well. So when you go out into the open world and you see those icons, whether they're on the mini-map or on your map or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to increase my inventory capacity. They're puzzles left behind by old wizards, that you can solve that actually grant you those. If you see ruins off in the distance and you visit them, you might find opportunities to actually expand and learn about your ancient magic. And as you kind of encounter different enemies dotted on the landscape, sometimes those characters, poachers or dark wizards, might be hoarding different magical resources that are valuable to you as you're playing the game. So each one has kind of like a way to connect to our gameplay loops and provide different opportunities that just kind of reward you for poking around. I mean, I right away want to just cover all of those points on the map just by going over there. Well, we've flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is getting on our flying mount. We're gonna hop on our Onyx Hippogriff. Hippogriff, The Onyx no. Hippogriff is our pre-order bonus. Oh my God, there he just like pops out of the back. Oh wait, you can use it as a horsey? I mean, a horse. I mean, that is a horse. Yeah, as a hippogriff, you can totally ride it like a ground mount, and you can lift O, up super. into the air. And we tried to make sure Można jak that płotkę traktować. each of those interactions, so the broom's really good at reaching that top speed, at kind of traveling the world as quickly as possible. But sometimes it's really nice to get on the hippogriff because of that ground speed or those transitions. And sometimes it just feels amazing just to be riding around. No dokładnie, trzeba by próbować te dwie opcje. Yeah, it really is kind of like Latanie na miotle i na hipogryfie to na pewno do sprawdzenia będzie, co lepsze. Dzisiaj będę pewnie na przemian korzystać z tego i z tego, żeby sobie urozmaicić jakoś. And oh my God, like I see like different like areas, like a swampy area. By the way, can you go to like entire map anywhere you go? Or there are regions that are like locked from you? Yeah, as soon as there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, early on in the game, you can go wherever you want. And so you might find more difficult challenges in different areas. And wow, to będzie duża gra. Też ale to RPG jest, nie? W otwartym świecie, no to... But there we have got like a coast, and we've got Nie, different types of environments out in the world just to kind of pepper your experience, reward you for exploring, keep things fresh. All those things exist as we're moving around. So cool. And I love that windmill. It's like so rustic. Like I keep forgetting that this is like 1800s. The Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so authentic. Like it's part of it. Yeah, I love this vista too, and I'm gonna have Andrew stop here. We're gonna use a bit of dev magic to change the seasons. Actually, I want you to see what this world looks like. O, nice, teraz faktycznie to taki klimat zimowy przyjmą.
Entering dev commands. Oh O. my god, this is so beautiful! Oh my goodness! This is so pretty! No, it jest looks różnica. So realistic. Oh my god, it changes the landscape like completely. Oh my god, does it have like actual like gameplay impact? Like impact on the gameplay? Or does it like it's just the weather of Scotland? Yeah, we really use it as a narrative marker through the game. So as you're progressing through your main storyline, it was important for us to kind of like have those moments that kind of felt like when you're reading the books or watching the movies where, you know, you'll see kind of like the title card winter and now the landscape is changing. Nice, to and wygląda you're really ładnie. feeling that passage of time while you're a student, you know, going through your year at Hogwarts. And I think we wanted to duplicate that. And for me, it's really fun that it's not just on the outside, which No faktycznie, że to jest ważne, żeby mimo wszystko jak tutaj spędzamy trochę czasu w tym Hogwarcie, żeby widzieć te właśnie zmianę czasu, nie? Upływ czasu. Mamy jesień, jak wracamy i nadchodzi potem zima i święta, nie? Spoko, jak im się to uda uchwycić, to naprawdę git. Those kind of vibe things, like we have a day-night cycle, and that day-night cycle, even though similarly, like it's largely about vibe, when you go into Hogsmeade in the evening, there's less characters there. Around the school, you'll notice it kind of dies down and quiets down just when there's just candlelight and students kind of like as you're walking through the halls. But in that day-night cycle is where we've kind of placed a few items where, you know, whether or not you can collect them or whether or not you can interact with them that are a little bit restricted. Wow, no naprawdę, to wydaje się bardzo duże połacie terenu tutaj, co nam pokazują. Bardzo dużo do zwiedzania. Nice, to ten faktycznie no, super wygląda. No, I mean, you talk about going anywhere and things that you can see in the distance, and that's one of my. I still can't get Ciekawe, over. czy do wszystkich tych budynków można jakoś wejść. Pewnie do niektórych nie. Chociaż się zdziwię mocno, gdy faktycznie te wszystkie tutaj te domki będą dostępne. I can just fly my hippogriff, land in the courtyard, enter the front doors, and just walk, you know, to the library, to class, or to greenhouse, or to my common room. That it's all contiguous and just. O, ale jeszcze tam Popin jest. Space is still exciting. Widziałem te wilki I'm speechless right now. się nagle załadowały, ale to jeszcze można poprawić. We want to spend a lot more time out here just flying around, experiencing the world. I think this is a great opportunity to switch over to combat. And last time we gave you kind of an intro to combat. This time we're going to really go nice. To też się tutaj zobaczymy. On using the Dark Arts Battle Arena, which is part of our deluxe edition. All right, Andrew's got us in the Forbidden Forest, which is where the Dark Arts Battle Arena is, which is part of the Deluxe and Digital Deluxe Edition. I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually part of the world. It's integrated into the world, so your experience is more immersive than just choosing an option from the main menu of the game or something like that. Reason to go to the Forbidden Forest. Exactly. There are many reasons to go to the Forbidden Forest, but he's also wearing the Dark Arts cosmetic set, and here he's pulling out the Thestral, which is part of that Dark Arts pack from the Deluxe and Digital Deluxe Edition. So we're going full Dark Arts here. That's good. That's what I do in the... But I like this. Drugie przejście może zrobię. Great place to show off really combat in a big way because it unlocks ciemna strona. interesting abilities for you and allows you to really play around with combat in a deep way. And is this like the only arena like this in the game where you can like practice? And so in the base game we have 2 combat arenas normally, and so everyone has access to those. And each of the combat arenas are an opportunity to kind of just go through a difficult combat challenge, fight through multiple waves in order to earn a different cosmetic for your character and add that to your collection. In the case of that's no different than the Dark Arts Battle Arena. That's also true, the combat arena. But one of the things that we're excited about in the Dark Arts Battle Arena that people can do is you come in preloaded with different abilities. So the unforgivable curses are something that everyone's going to have access to through the base game and going to be able to earn, and they can make choices in order to kind of like add that to their repertoire, and they can also commit to that down with certain talents and things like that. When you play the Dark Arts Combat Arena, you actually have access to all those things as kind of like a way to test them all.
And so it's a chance to kind of like tour and play with the dark arts and decide whether or not that is a path that you kind of Okej, want to dobra. take. Można sobie But, przetestować, jak but ktoś nie jest everyone pewny. has the same ability to explore the dark arts. This is just kind of like a way of previewing. And again, a great place for us to show off combat in general. So I think we're gonna jump in here. Andrew's gonna start battling, and we can start talking about everything you're seeing on the screen. All right. Zabił Some of the właśnie. cadavers right away. Oh my god. We're starting off strong. Oh my god. Starting off strong. Was that Kujio? Oh my god. That's so cool. Yeah, so that you'll notice right away, like when we use Avada Kedavra, that guy's health bar went from instant to 0, and we really are trying to honor the way Avada Kedavra works in the game, even in some pretty extreme situations. You'll notice that like the meter takes up a lot longer to Yeah, a little kind of cooldown. build up as a way to kind of deal with its extreme power, just so that it's still fun to use. And then there's some ways that we'll probably talk about to adjust that. But I don't know. I don't know if there are things on the screen that you just have questions about. Well, like I see like little blue thingies pop up from Yeah. the enemies. Also, before like that sign. Well, it's like so in the community we call it the ancient magic sign. I don't know if that's how it's called Yeah. in the game. So the community is astute. So on the development side and in player facing in the game, we reference that as your ancient magic meter. Oh, so it is ancient magic. That is, yeah. So as your abilities in the game keep growing and you become exposed to some of the secrets about your own kind of mystery and your own abilities, you start unlocking new powers. So one of those powers, you'll see the R1 button appearing throughout the game. That's an ancient magic throw, we call it, that allows you to kind of like draw an object to you and fling it at an enemy. Okay. But whenever you see the R1 or the L1 plus R1 appear over somebody's head, that's an ability to cast a very devastating and powerful ancient magic spell to do a ton of damage against the character. I see. And the way that manifests itself depends on the type of enemy that you're fighting. And you'll see a wide variety of enemies in here that are pressuring the player in different ways. You'll notice there's abilities that kind of bubble up under the player as he's fighting that force him to move. And there's different ways that we want the player to kind of move around on the battlefield. And that's actually a good link to the ancient magic meter in general. And the reason why I say that is because as you're doing different things in combat, you're Protegoing and you're doing different abilities and you can kind of spectate with your talents, there are different ways to get that meter to build faster and faster. So one of the most effective No, walka wygląda całkiem spoko, tylko zastanawiam się, co będzie, jak przeciwników już to jest dużo. Is to actually perform combos. So you see that combo appearing, and it's almost like your emotions are building up, and then basically that builds up enough that you can attack someone. Czy nie będzie jakiegoś takiego momentu, że you strike someone and a piece of their za dużo falls wszystkiego out of them. You'll see the blue orbs wokół. in the game world, and there's something that only you can see in the narrative, in the world. And it's another reason to move around on the battlefield. If you can go up and collect those things and suck them in, they give big jumps to that ancient magic meter as we're playing. We're talking a lot about spells and magic here, but I think there's another huge component of combat, and that is the tools that you can bring to combat as well to kind of change the way you play. And I think Mackenzie knows a lot about what's going on with the plants and potions. And so the tools are really interesting because they're basically like a prior investment. So you can bring the potions and the plants that you grow in the Room of Requirement to combat to essentially kind of help you defeat enemies a lot quicker and more efficiently. So some of the tools that you'll see here are like the rock skin potion. So that is something that basically covers your skin in this like rocky material that reduces the incoming damage that you're receiving. So against big enemies, hard-hitting enemies like trolls, that's super helpful. Oh my god, he's just destroying. The troll just collapsed from one of the cadavers. Obviously, we have the Wiggenweld potion as well, which increases your health. And then we have the focus potion. So when Alan talks about having to balance Avada Kedavra with a long cooldown, because obviously it's an instant kill, one thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase how quickly your cooldowns regain. Okej, Right. dobra. There's just so much like versatility, like in what the character is doing to the troll right now. Like he's just bouncing around the arena. He's like not, and the troll makes him move around too. Looks like. And I love that our plants are violent.
Yes, and so that's like when we're talking about the almost the setup of the arena. You also have plants that you can fight with, and so we have things like the venomous tentacula that you can put down, and it acts like a turret, and it just kind of shoots enemies around the battlefield. That is so cool. This is like a truly like Hufflepuffian way to approach the battle. Yes. No, that was super important to us that there were these like multiple ways, and so you can see there's a ton of different things that you can use. The mandrake is one, so you can pull it out and it stuns with its like piercing cry these enemies in a radius. And another thing I want to call out that we're seeing on the side of the screen here is these dueling feats, which I love because I love anything that prompts me to play a game in a different way, a unique way. I don't want to get stuck in my style, you know? And so this is a way to, if you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, go for it. But we also want to have some things over here that may make you use certain plants or certain potions or block more or... Yeah, we mentioned the field guide challenges in the prior stream, and the field guide challenges, this is the way that the field guide manifests like challenges for you to do in combat. And exactly to your point, we just wanted a way to encourage players to explore the different systems, to help them decide, to just kind of practice with them and explore what they want to do, because there really are so many different ways that you can push talents. When you see the green X's on characters, That's right. and that's kind of through your talents you can unlock this kind of cursing mechanic that sort of like links the fates of these different characters on the battlefield. That way, as you get as you're cursing different characters, they all begin sharing damage. And so we have things like Avada Kedavra, which is the insta-kill, but if you curse everyone before you insta-kill this one guy, they can all drop dead for that kind of ultimate Voldemort fantasy. And so, Oh my god. there are dark arts fantasies. There's fantasies about being more of a defense against the dark arts characters, things like that misty step that you see occasionally being used on the battlefield. And we can also spec into our potions and plants to make them more powerful. Nie, no walka naprawdę może być dosyć rozbudowanym tutaj elementem gry i spoko. Jak będzie dużo opcji, żeby tutaj na swój sposób That is so zmierzać cool się because jakby I z see so przeciwnikami, much to like spoko. going on Każdy on będzie the mógł mieć system, swój like styl, lately, nie? and I want to just try it myself, like which Wypracować. style works best. I mean, I feel like it's the dark arts is going to be the easiest route, but that You're our ancient audience. magic, to be honest, feels like much more powerful than just the dark arts. Yeah. To be fair. And speaking of plants and potions, we're going to be putting the dark arts away, put those unforgivable curses away, No, całkiem and pokaźny heading fragmencik to the tego. Room of Requirement, which Jak to is wygląda? your home within Hogwarts, a personalizable space that actually has some utility as well, where you get to brew things and grow things and also care for some beasts. Wow, ale ten... Andrew's got us in the Room of Requirement, wearing, we kind of went casual mode on the outfit. Dobra, here, zobaczmy co, wearing a nice z czym się jumper. je ta And I think that's a good pokój jumping off życzeń, bo point, to jestem jumping ciekawy off jak to, point. o co w tym For chodzi. the personalization of the space as well, not just your character and the visuals of your character, but actually this space is a place that you can make your own. Yeah, it was super important to us that this space really did feel like your reflection as a wizard. So you can change the architecture in here. What? Different themes throughout, starkly different themes, to really just hammer home that this is yours. You Oh can my change- god, what? This is beautiful. We never expected that to be. Oh my god. Fajnie, fajnie, That's to the thing, można is też not only sobie can you change the faktycznie architecture pod here, you siebie. can actually conjure little objects into this space, as you can see. So there's like statues that you can do, and ornaments, and tables, and rugs, and just a bunch of little things that really flesh out the space and bring it to life. Oh my goodness, because like we had an idea that those places where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this. Where do you even get this stuff? Like there's a furniture store? Yeah, so we call them conjurations. And the conjuration recipes can be purchased at Tomes and Scrolls in Hogsmeade. But also as you engage in different types of gameplay throughout the world, you'll be rewarded. Wow, to different naprawdę taki nasz So ten, cool. taki You change fajny, color? You can change the color, you can change the size of it, and you can place it basically. takie nasze anywhere. tutaj Oh my fajne, God, it's so przyjemne, tiny. It's like for baby taka Niffler. miejscówka, nie? And I love how the system too is designed. It's not mechanical; it's immersive. And so you get Tego the też się nie magical spodziewałem, effect że of będzie tutaj conjuring można it takie in, and zmiany, You're zmiany actually doing robić. this in the world as your character, but the way you've blended like that gameplay with Yeah. the immersive design of
personalizing Oh the my space. god! Like, and I love the animation, how it like appears. You know, like it's not just like there. It's like it almost Wow. like evaporates. It is Prawda really dużo quite beautiful, and that was opcji. the thing, is we wanted that to look really nice because the magic in the wizarding world is everywhere. It's physical, it's kinetic, and it's whimsical. We really wanted to nail that whimsy in this space. Another thing that I wanted to discuss is that not only can you like conjure things and you can change their look, but you can do that with the utility objects as well. So you can see that we have planting pots and potion stations, and you can change the look of those as well. And these are the areas where, as we had mentioned previously, you'll be growing your plants, you'll be brewing your potions. Right. So while you're Nie, no also naprawdę spoko. Ja doing tutaj, these, like, tutaj jak kind of nie będę nurturing sobie based grać, to activities, też this is trochę also spędzę the czasu, żeby space, to fajnie where tutaj you would wszystko, bring your gear, że gear tak to be powiem, identified przyozdobić i and tak dalej, gear żeby to to have, wyglądało po like, prostu. rates put on it, which I believe Alan can talk to. Wyglądało tak, jak może we keep bringing up appearance bym and, tego and chciał. looks and on a, Zapowiada się like, fajna in the mechanika. game, you can look like anything you want to whenever you want to. But the player will be finding different types of gear, that we call it, as you progress through the game. And essentially, we just know that clothes Oczywiście and different items skórki, in the wizarding world can have different magical skiny. properties. And as you explore and as you adventure and as you defeat enemies, you're going to be finding different pieces of gear that have different abilities, and that can help you in your journey and are a major part of you kind of growing as a wizard and advancing as a wizard. And so there's a huge list. and not all the time To chyba są te whenever jakieś you get a new piece of gear, you dodatkowe don't necessarily know atuty do tych exactly skinów? what it Chyba does. tak, to są And jakieś so takie... there is a montujemy station inside the room wewnątrz, of okej, requirement that dobra. you can conjure. It's one of the first things you Dodatkowe conjure, boostery jakby, nie? called an identification station, where you can actually I see. bring that gear that you're uncertain about and learn what its abilities are. Right, yeah, that's so Hmm. cool. And then as the space advances even further, and the space will eventually grow its own rooms, and you're going to get new recipes, you know, like Mackenzie's talking about, all these different things keep expanding. And as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is called a loom. And when you set up a loom, it's an ability to essentially customize exactly which magical properties are on your gear and take any piece of gear and adjust its properties and to tweak what it does. And I mentioned earlier that you No can make okej, to anything jest look taki like anything. też A system collection of normalnie. appearances, we call it, or cosmetics, we've been referring to it in Right. this stream. Those types of things you can use, and you can apply a look to any other look. So if you get a piece of gear, you put it on, you look like that, but you can change it to look like whatever you want. That's so cool. And like you can just put some ability to this sweater, but then you can just swap that ability. Yep, and appearances you can edit whenever you want in the gear screen. The loom is specifically about applying traits. O, cechę, dobra. applying, Ja może larger takiego sobie... upgrades No to that też just nie. kind of grant you Wiadomo o greater co chodzi. statistical advantage, or give you really specific abilities that blend in nicely with where you're trying to go with your combat fantasy or talents and things like that. Interesting. I'm just seeing that they're just like pumpkin fur, mooncalf fur. Where does that come from? Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits and to upgrade your gear are based around beasts. So this is where we get into the beast care section, which is inside this Vivarium. No właśnie, tutaj to kind pomieszczenie of mnie bigger ciekawi. space Co on to the tam... inside idea. And so you can see here we have a couple of beasts To jest out, takie a coś, co Grassthorn było and a w tej Mooncalf serii and a Fantastic Niffler, Beasts, w tej walizce and tego a Skamandera. To Weasel tak, as well. taka So podobna, a miejscu, taka podobna Oh miejscówka, my gdzie God, ten... just like a No, big faktycznie te They're so Fantastic Beasts, Oh my nie? God, they're together. Oh, that's so cute. They're adorable. And so part of beast care is petting them as well, but feeding them too. And so once you do those things, that's when they feel safe enough that they'll give you their magical ingredients. So mooncalf fur, niffler fur, etc. That can then be used in your gear. That is like so like intuitive because like you know that makes sense because when you touch the animals you get some fur leftovers. That's so. Oh my God. Yeah, and we really want to hammer home the fact that this is like a home that you're making for them. So in the overland you can find these beast dens and rest. No, Niffler, akurat jego tutaj też można kojarzyć właśnie z filmów. Uniuchacz chyba jest potem po polsku. In addition to be able to care for beasts, you can actually conjure things in this space as well. The house, the cottage. Yeah, right. And so we have like a lot of little ornaments in this area, and a lot of them are purely cosmetic. No naprawdę, ten element jest... podoba mi się, jak to jest tutaj... Oh my goodness, no, this is like, I'm gonna spend 8
hours just designing this whole area to personalize. This Jak is to jest tu cool, like, you have zaplanowane? this little play area, like a personalized fish tank, so to say, just for the creatures. I love it. Yeah, no, totally. And there's like a decoration aspect, but there's also, we were saying inside as well, is there's a utility aspect to it too. So as you progress in the game and you're able to purchase more conjurations, you're able to speed up your process. So one of them, for example, is the food processor, which allows for the Widzę, że beasts in the twórcy space naprawdę to mają automatically sporo get ciekawych food, so you don't pomysłów, have to jakby do it tylko manually. And so you're really zastanawiam się, czy końcowo building the progression for yourself here. nie ograniczają ich jakieś, In nie addition, wiem, there's also umiejętności a albo toy po box prostu where you technologie, can które play with your które beasts. mają po prostu w zanadrzu, bo You'll wiadomo, see here, mogą yeah. to, So you can, dodają to there's a na nową i bunch of starą toys in generację, it, więc and tutaj each beast niestety has their own muszą favorite toy. muszą So się as you jakoś can imagine, ograniczać. the calf really likes the moon ball, or the Needle as like a little cat really likes to chase the yarn ball as well. Right. And they're Oh, super wow. cute. Oh my god. Watching them, it's so Więc cute. mam nadzieję po prostu, że ta gra będzie And the na big tyle thing I really love kompletna about Hammer Home, is that the world is a dangerous place. i dopracowana, So że by po going and prostu nie rescuing będzie these widać beasts, tego, bringing no. them back here, and caring for them, you're really helping them out. There's poachers in the overland who hunt these beasts for their material. So instead, you're caring for them. You're giving them a home. Right. Oh my god, this Raphorn is just gigantic. But he looks like my dog. Looking like my dog right now, for sure. You could actually name them as well. So like your dog. So getting back into that personalization. No, można imiona Oh, nawet, yeah, spoko. we didn't want you to just like To throw jest in, fajne. oh, here's a Graphorn in here. Like, this can be named whatever Andrew's about to name them. Bruce. Bruce. It's a good name. You know, we've created this really nice space. Spoko. And Fajnie, you fajnie, can to jest get też additional vivariums, correct? It's takie a małe rzeczy, ale different kind of aesthetics and looks to where you're keeping Yeah. your beasts and caring for them. Progression is a big part of this space as well. So as you progress through the story, you will unlock more vivariums. So as you can see, this one's quite meadow themed, big, open, bright. But there's other ones, say like a swamp that you might bo encounter. graficznie, jeśli miałem And it's powiedzieć, really a nie wiem, visual coś effect o oprawie, no to wygląda okej, w sensie wiadomo, nie będzie to jakiś tam szczyt może osiągnięć w tej dziedzinie, ale wygląda to jak na RPG całkiem dobrze, nie? Glow from one entrance and then some shrubbery going on in the right. Is that what you're talking about? Yep, that's exactly it. Ah, oh, you put trees in here too. Tak. Oh my goodness. Że nie razi oczy, Another nie? thing To with najważniejsze, the beast myślę. code I think is great. You know, tying back to the same kind of thing that you did with like the Czyli broom. będzie where można broom się comes raczej with a przyzwyczaić amount of tam travel, bez it's problemu actually po built in and po integrated krótkiej into the chwili world. spędzonej z grą. In the same way, like Wydaje beast mi care się. isn't just this added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and integration to Yeah, everything Everything. connects. So as you progress through the missions, you'll expand the space. As you earn resources, you'll go into Hogsmeade and use them to unlock the gameplay here and unlock new conjurations and different things to play around with in the open world. It's in those different environments, like the different combat and conflicts and bandit camps and different things like that exist in the overland. Those things are what hold recipes that exist in the loom. So all these things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is the resource that we use to conjure everything. That's found throughout the world. Forageables are used for recipes. So really everything's like a cycle and keeps you coming back. But even with the story that's being told too, I think people know who Poppy is and that she has a particular affinity for beasts. Yeah, I mean, No I tak, think tak. Już everything można we're było seeing ją here, you know, poznać you're gonna be w venturing ostatnich out into jakby the tych world, materiałach, tu tam się and przebijała. this is just kind of the tip of the iceberg, even of kind of like your interactions with beasts in that narrative. So, you know, you bringing up Poppy, Jako there are towarzysz, more- there jeden are z more, towarzyszy. kind of mysteries to discover and things to discover out in the world that have to do with her and that have to do with caring for beasts. And so different characters have their own stuff that just kind of make this all just kind of like the beginning of your journey. Well, we could spend hours in here, but we're gonna have to end the stream now. What do you think about what you've seen today? Całkiem spoko. Mi się podobało to, co zobaczyłem. Fajne są te opcje kustomizacji tych miejsc, tej miejscówki naszej. To jest na pewno spoko sprawa. 2 weeks or more just breaking it down by pieces. There's just so much to this world. Like, I'm so happy you guys did this.
overall gameplay. And that's just the tip of the iceberg. We've got more for you to discover and find on your own. Thank you so much for being here. Thank you for watching. Hogwarts Legacy is available for pre-order now. It releases February 10th with 72-hour early access for owners of the Collector's, Deluxe, and Digital Deluxe Edition. We're gonna wrap things up, but first we've got a little surprise for you. Bye. Mhm. Co jeszcze tutaj nam pokażą? Jakaś księga? Wow, czy to... To trochę takie nawiązanie było do... Jak mi się skojarzyło z tą księgą jako jeden z horcruxów tego Toma Riddla, tam w dwójce. Tak samo się przeniósł Harry wtedy. Wyglądało bardzo, bardzo podobnie. Kurde, czy to sugeruje, że też będziemy odwiedzać jakieś, nie wiem, inne światy, czy coś w tym stylu? Ciężko powiedzieć teraz. Jakby nawet chyba nikt nie powiedział tutaj, że będą jeszcze jakieś następne showcase'y. Może się jeszcze jeden trafi, szczerze mówiąc, bo do premiery zostało tak trochę ponad miesiąc. Znaczy 1,5 miesiąca około. Więc jakby jest tu jeszcze miejsce dla jednego takiego, myślę, materiału. Spokojnie. Raczej wydało się jeszcze coś tutaj pokazać. Także... Nie wiem. Może nas tutaj zostawili, żebyśmy do końca się zastanawiali do premiery. Do samej premiery, o co w tym chodzi. Ale mam nadzieję, że dowiemy się jakoś przed jeszcze. No chyba, że to jest bardzo jakaś ogromna tutaj niespodzianka, nie wiem, której nie chcą zdradzać. Może i tak być, nie? Więc tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten livestream z tego Gameplay Showcase. Całkiem spoko, jakby ta seria jest fajna. Poprzednia była trochę dłuższa, to fakt. Ta trwała chyba około pół godziny, 30 parę minut. Tamta poprzednia była właśnie dłuższa. Ale i tak pokazali całkiem fajny content. Tutaj myślę, jest na czym zawiesić oko i ewentualnie jeszcze raz sobie przejrzeć. Ja niewykluczone, że jeszcze raz sobie ten gameplay jakoś obejrzę, żeby spokojnie tam przeanalizować rzeczy i sobie poprzemyśleć wszystko, ale jakby na grę samą sobie już tutaj zdecydowanie raczej jestem na 100%. Będę celować też pewnie w tą edycję Deluxe, żeby no może nie z uwagi na te dodatki, tam takie ciuchy i tak dalej, to jako powiedzmy drugi czy trzeciorzędna sprawa jakby, ale w sumie dla wypróbowania, znaczy zaczęcia gry 72 godziny przed, to jest no taki trochę dla mnie good deal, żeby to właśnie przemyśleć, nie? Więc prawdopodobnie jak już to właśnie ta edycja, no. Tylko mam nadzieję, że przesunięcie tej daty premiery, oni tu o tym nie wspomnieli, więc w sumie trochę mnie to nawet zaciekawiło, że nic takiego nie padło. Ale właśnie ten Chandler Wood, czyli ten community manager z Avalanche Software, on wspomniał na końcu, że gra wyjdzie 10 lutego. Można składać preordery, to jest prawda, ale właśnie nie do końca prawda. Bo owszem, gra wyjdzie 10 lutego właśnie jak wspomniałem jeszcze przed streamem na te konsole nowej generacji i PC-ty. To fakt, to już jest klepnięte jakby tutaj. Ale bodajże 4 kwietnia będzie jakby druga premiera, powiedzmy, tej gry, gdzie ukaże się ona na PS4 i Xbox One, czyli na te konsole, wszystkie pozostałe konsole z starszej generacji, jakby tak, poprzedniej generacji. A jeszcze potem chyba 25 albo 24 jakoś tak lipca na Switchu w wersji natywnej, co ciekawe, więc tu nie będzie, nie ma mowy o żadnej tej wersji w chmurze, tylko to będzie faktycznie no natywny port na Nintendo Switch, czego też jestem ciekaw jak to tutaj jak oni to ogarną, skoro ten świat jest aż tak spory. Nie wiem jak ten Switch to uciągnie, tak prawdę mówiąc. Będzie ciekawy eksperyment. No, ale mówię, to jest taka
to będzie tak rozdzielone na trzy fazy jakby ta premiera, nie? Na różne sprzęty. Dla mnie to spoko, bo gra wychodzi w tym samym okresie. Jest szansa, że jest naprawdę, że będzie dobrze dopracowana, bo twórcy się jakby teraz, myślę, skupią na po prostu doszlifowaniu wersji tych, które wychodzą najszybciej, tak? A potem, gdy te już się ukażą, oczywiście tam pewnie odseparują jakąś część zespołu, żeby tam czuwała i tak dalej, poprawiała błędy stale, ale potem po prostu no, przyjdzie czas, żeby posiedzieć nad tymi wersjami dla starszych konsol, oczywiście też Switch. I tak myślę, że po prostu będziemy dostawać, chciałbym w to wierzyć, że będziemy po prostu dostawać wersję gry, które odznaczają się po prostu no, jakością, tak? Taką, że są to gry ukończone, najlepiej bez wielu błędów, jakby tutaj nie oczekuję, że to będzie gra pozbawiona jakichkolwiek błędów, bo tak nie będzie na 100%, jakby tego nie da się zrobić, to jest niewykonalne, zawsze gdzieś tam pojawią się jakieś małe błędy, glitch czy coś w tym stylu, to oczywiście się da naprawić jakimiś tam aktualizacjami, więc z tym nie mam problemu, ale po prostu, żeby to była gra mimo wszystko, widać, że gotowa faktycznie na ten że ta przesunięcie tam z końcówki tego roku, bo miała się tak pierwotnie ukazać ta gra, to właśnie pozwoliło to twórcom, żeby na dopracowanie tego jeszcze bardziej, więc mam nadzieję, że końcowo wyjdzie to na dobre jakby każdemu, nie? Te przesunięcia premiery na te różne platformy. No i co? No i to chyba tyle, co chciałem tutaj wspomnieć o jeszcze tej dacie premiery. Wydaje mi się, że nic więcej. No i gdyby był tu Michał, nie uda mu się do nas dołączyć, dalej ma tutaj problemy u siebie i no nie da rady. Także myślę, że nie będę tutaj już zamęczyć. Tak wyszła z tego godzina 13, więc standardowo jak na tego typu tutaj live streamy, które z tej serii, więc no ja sobie myślę wrócę do Insygnii Śmierci, przejdę ten nudny etap, wiem, że on nie jest specjalnie jakiś ciekawy do pokazania, do gadania, także raczej go sobie przejdę solo. No i po prostu w następnym tygodniu myślę widzimy się przy okazji właśnie może takim nawet trochę dłuższym, żeby jakby powiedzmy trochę wypełnić tą lukę taką ogromną, gdzie nas nie było, żeby trochę ponadrabiać zaległości, że tak powiem, nie? No i wtedy jakoś myślę pogadamy też o tym gameplay showcase. Mam nadzieję, że Michał to potem zobaczy, jak będzie mieć chwilę. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się tutaj podobał taki... Wyszedł z tego bardziej HP Stream Special niż taki pełnoprawny HP Stream, gdzie sobie gramy w grę. No więc zmienię jeszcze nazwę pewnie tego. No i co? No i widzimy się wstępnie za tydzień w środę. Raczej tak. O podobnej porze. No i co? No i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć. Na razie.